Witajcie, z tej strony SafeMod. Dzisiaj poruszymy modyfikację, którą używam na sezonie 11 jako jeden z jedynych na polskiej scenie YouTube do robienia bardzo efektownych timelapsów. Mowa tutaj o Replay Mode. Zacznijmy jednak od procesu instalacyjnego. Na początku przygotowujecie instancję Forge zgodnie ze wcześniejszym filmikiem, do którego link macie w opisie. Teraz przechodzimy do przeglądarki internetowej i wpisujemy Replay Mode lub skorzystajcie z linka z opisu. Pobieramy najnowszą modyfikację na wersję Minecraft, jaką używamy. Replay Mode działa od wersji 1.8 do aktualnej na dzień dzisiejszy. Pobrany plik jar przerzucamy do folderu mods naszej przygotowanej instancji z Forge'em pod wybraną wersję Minecraft. Przed włączeniem gry i przejściu do części użytkowania modyfikacji musimy pobrać jeszcze jeden plik, a dokładniej program do tworzenia wideo z zapisów replay. Wracamy na stronę projektu Replay Mode i wchodzimy w zakładkę Help. Przechodzimy do części 1.2 związanej z instalacją FFmpeg pod Windows. Teraz szukamy linku do projektu FFmpeg i pobieramy wersję pod Windows, w moim przypadku 64 bitów. Rozpakowujemy do tego przeznaczonym programem, u mnie WinRAR, i przechodzimy w lokalizację, z której przypadkiem tego pliku nie usuniemy. Jest to niezbędne do tworzenia filmów. Odpalamy teraz Minecrafta, wyskoczy nam tam informacja o instalacji OpenAI. Zgadzamy się na to. Jak dodaliśmy modyfikację do już istniejącej paczki modyfikacji i posiada ona custom menu, czyli specjalny mod do zmiany standardowego wyglądu menu gry, to musimy go usunąć. Zobaczymy tam dodatkowe przyciski. Zawierają one zapisy naszych dotychczasowych replayów z gry. Przez replay rozumiem zapis od wejścia do wyjścia ze świata lokalnego lub serwera. Dla osób nagrywających Minecraft polecam wejść w Replay Viewer, Settings i odznaczyć Recording Indicator. Powoduje to widniejący cały czas napis mówiący o nagrywaniu replay, co przeszkadza podczas gry, a tym bardziej własnego nagrywania pod YouTube. Po włączeniu świata gry zobaczymy komunikat, że nagrywanie się rozpoczęło. Teraz wszystko aż do momentu wyłączenia gry będzie zapisywane. Sam proces nie laguje, a jak zobaczycie, wielkość pliku jest bajecznie mała, nawet po 2 godzinach zabawy. Warto ustawić sobie skrót klawiszowy na markery. Będą one widoczne podczas późniejszej obróbki i pomogą ze sprawnym tworzeniem timelapsów. Po skończeniu gry, w tym momencie Minecraft, a dokładnie modyfikacja, odtwarza całą naszą rozgrywkę. Proces trwa kilka do kilkunastu sekund. Po tym czasie w Replay Viewer pokaże się plik odwzorowujący naszą wcześniejszą grę. Wchodzimy do niego poprzez załadowanie. Najważniejszymi skrótami klawiszowymi są: P jest to najprościej pauza, C wyczyszczenie pola do obróbki, czyli dolny panel, oraz T aktywacja kursora myszki. Reszta sterowania wynika ze standardowego Minecrafta, dokładnie opis wszystkich mamy w trójkącie, który znajduje się na dole po lewej stronie. Teraz opiszmy GUI. Mamy widoczne 2 przyciski do startu filmów. Górny startuje zapis naszego replay, natomiast dolny gotowy plik timelapse, jaki utworzyliśmy. Speed odwzorowuje, jak szybko będziemy oglądać naszą grę, co nie ma jednoznacznego wpływu na timelapse. 2 paski, górny to nasza zapisana gra, natomiast dolny to utworzony timelapse. Dużo tutaj trudnego nazewnictwa, który ciężko wytłumaczyć. Pokażę to na przykładzie. Ustawiamy nasz widok w miejscu, gdzie ma rozpocząć się timelapse. Teraz zapiszmy to na osi czasu. Naciskamy oba zielone przyciski. Pierwszy to ułożenie kamery, drugi to ułożenie na osi górnej czasu. Teraz ruszymy akcją filmu, dalej w celu znalezienia ciekawego momentu. Gdy nasza postać się ruszyła, przesuńmy kamerę na bok i przesuńmy dolną część czasu o wyznaczoną przez siebie wielkość. Cała magia, że timelapse będzie szybszy czy wolny, polega na odwzorowaniu sekund górnej osi na sekundach dolnej osi. Tutaj na przykład 10 sekund, które wydarzyły się, pokażemy w 1 sekundę. Przesuńmy akcję dalej, powtórzmy całą operację o kolejny kawałek czasu. Możemy zauważyć, że w powietrzu widnieją latające punkty. To jest widok naszej kamery we wcześniejszych kawałkach.
Sprawdźmy, co udało się nam utworzyć. W tym celu odpalamy dolny trójkąt, wracając na dolnej osi czasu na początek. Wszystko zależy w tym momencie od naszej fantazji oraz od nagranego materiału. Pamiętajcie, że wszystko zależy od Was i nawet najlepszy poradnik nie jest na tyle dobry, co Wasza inwencja twórcza. Pamiętacie moje timelapsy z tworzenia skinów? Trochę ich nie było, ale cały timelapse wyglądał, jakby skin sam się budował. Związane było to z tym, że ukrywałem postać na poziomie tej świetnej modyfikacji. Możecie to zrobić poprzez przycisk B lub wybierając z dolnego przycisku opcję Player Overview. Zobaczycie tam wszystkich graczy, co byli w grze. Odznaczając ich widoczność, ukrywacie ich i w ten sposób budowanie skina wygląda, jakby nikogo tam nie było. Jak już skończyliście przygotowywanie timelapsa, przechodzicie do renderowania sceny. Jest tutaj dużo opcji, lecz ja zmieniam tylko bitrate na 18 megabitów na sekundę, gdyż taki potem używam przy renderowaniu całego filmu. Przewijamy całe okno na sam dół. Znajdziecie tutaj Command Line Settings. Nie polecam zmieniać tego, co tam jest napisane, lecz musicie zmienić jednego textboxa z napisem na szaro Command. Gdy będziecie próbowali renderować plik bez wykonania kolejnego kroku, dostaniecie komunikat o potrzebie zainstalowania FFmpeg. Wejdźcie w zapisany wcześniej program FFmpeg i w folder bin będą tam pliki exe. Zapiszcie całą ścieżkę do pliku ffmpeg.exe i wklejcie w tamto miejsce. Całą operację musicie wykonać tylko raz. Pamiętajcie, że pole tekstowe ma ograniczoną długość, więc nie przesadzajcie z chowaniem tego pliku, bo może cała ścieżka się nie zmieścić. Po naciśnięciu renderowania cała operacja przebiegnie już poprawnie. Nasz plik zapisał się w ścieżce instancji Minecraft w folderze Replay Viewer. W pozostałych plikach mamy nasze surowe zapisy, jak również te pobrane z internetu. Od siebie polecam nie tworzyć mega długich scen do renderowania, gdyż aplikacja czasami lubi się wywalać, a potem będziecie klnąć na ponowne tworzenie scen. To by było na tyle z tego poradnika. Czekam na Waszą opinię i zapraszam na kolejne poradniki. Możecie pisać modyfikacje, które chcielibyście, abym poruszył w tym projekcie. Dzięki za oglądanie i do kolejnego. Hej hej!